Pytanie, czy Elvis Presley żyje, jest najciekawsze, tylko dlaczego tak wielu ludzi nie uwierzyło, że umarł. 8 stycznia to dzień, w którym urodziła się największa gwiazda, ale dziś opowiemy o kulisach jego śmierci i czy to właśnie jemu samemu nie była ona najbardziej na rękę? Pytanie, czy Elvis Presley żyje, od dziesięcioleci rozpala wyobraźnię ludzi na całym świecie i jest jednym z najbardziej trwałych mitów popkultury. Oficjalnie historia wydaje się zamknięta, jednak im dokładniej przyjrzeć się faktom, tym wyraźniej widać, dlaczego dla wielu osób ta opowieść nigdy się nie skończyła. Pierwszy wątek to argumenty, które podsyciły przekonanie, że Elvis mógł przeżyć. Jego śmierć od początku otaczała aura niedopowiedzeń, brak publicznie dostępnych zdjęć ciała, zamknięta trumna oraz szybki pochówek sprawiły, że część fanów uznała to za podejrzane. Wkrótce pojawiły się relacje świadków twierdzących, że widzieli Elvisa po jego rzekomym odejściu w różnych częściach kraju, na lotniskach, w barach, w małych miejscowościach, gdzie nikt nie spodziewał się spotkać legendy. Do tego doszły pogłoski o błędach w dokumentacji oraz spekulacje dotyczące zmiany wyglądu ciała. W tej narracji Elvis nie umiera, lecz znika. Upozorowanie śmierci miało być sposobem na ucieczkę od życia pod nieustanną obserwacją, od presji fanów i mediów, od bycia ikoną, z której nie da się zejść. Te argumenty nie opierają się na twardych dowodach, ale tworzą spójną historię, która dla wielu brzmi logicznie. Drugi wątek to argumenty przemawiające za tym, że Elvis rzeczywiście nie żyje. Tu pojawiają się fakty, dokumenty i medycyna. Jego zgon został potwierdzony przez lekarzy, rodzinę oraz najbliższe otoczenie. Istnieją raporty medyczne jasno wskazujące na długotrwałe problemy zdrowotne, które narastały latami. Elvis zmagał się z uzależnieniem od leków, chorobami serca, zaburzeniami snu i skrajnym wyczerpaniem organizmu. Nagrania oraz zdjęcia z ostatnich lat jego życia pokazują wyraźne pogorszenie kondycji fizycznej i psychicznej. Brak publicznych zdjęć ciała po śmierci nie był w tamtym czasie niczym niezwykłym, a decyzja o zamkniętej trumnie wynikała z woli rodziny, a nie z próby ukrycia prawdy. Rzekome obserwacje Elvisa po jego odejściu można tłumaczyć błędną identyfikacją, zbiorową sugestią oraz ogromną potrzebą fanów, by nie pogodzić się z utratą idola. W tej wersji nie ma miejsca na spisek, jest natomiast konsekwencja wieloletniego wyniszczania organizmu. Trzeci, kluczowy wątek dotyczy tego, dlaczego sama śmierć Elvisa mogła wydawać się dla niego wygodna. Nawet jeśli nie była zaplanowana, mimo ogromnych zarobków, jego sytuacja finansowa była coraz trudniejsza. Utrzymywał rozbudowane otoczenie, finansował rodzinę, przyjaciół i pracowników, a jego styl życia generował gigantyczne koszty. Do tego dochodziły niekorzystne kontrakty i złe decyzje menedżerskie, które sprawiały, że pieniądze znikały szybciej niż się pojawiały. W narracji spiskowej zniknięcie oznaczało zatrzymanie spirali finansowej i ucieczkę od widma bankructwa. Równolegle narastał problem uzależnienia. Elvis był coraz bardziej zależny od leków i lekarzy, a jego codzienność przestała należeć do niego. Harmonogramy, występy i oczekiwania innych całkowicie przejęły kontrolę nad jego życiem. Dla zwolenników teorii spiskowych śmierć lub upozorowane odejście jawi się jako jedyny sposób na odzyskanie autonomii. Dochodzi do tego wypalenie psychiczne. Elvis nie był już tylko człowiekiem, ale marką i symbolem. Każdy jego ruch był obserwowany, oceniany i komentowany. Nie mógł przestać być Elvisem, nawet jeśli sam chciał. W tej perspektywie śmierć staje się wyjściem awaryjnym z roli, której nie dało się już unieść. Najważniejszy element to jednak mit legendy. Jako żywy człowiek Elvis stracił formę, zmagał się z problemami i słabościami. Jako legenda stał się doskonały. Śmierć zatrzymała czas, zamknęła historię w idealnym momencie i pozostawiła pomnik, który nie mógł się już rozsypać. To właśnie dlatego dla wielu ludzi jego odejście wydawało się logiczne, wręcz zbyt dobrze pasujące do całej historii.
Nie istnieją dowody, że Elvis upozorował własną śmierć. Istnieją jednak powody, dla których miliony ludzi były gotowe w to uwierzyć. I to nie fakty, lecz emocje, presja, pieniądze, uzależnienie i potrzeba zachowania legendy sprawiły, że pytanie o to, czy Elvis żyje, wciąż powraca i prawdopodobnie nigdy nie zniknie. To nie koniec na dziś wydarzeń, które miały miejsce 8 stycznia. Zapraszam serdecznie na kolejną część odcinka. 1938 rok zapisał się jako koniec działalności jednego z najgroźniejszych przedwojennych polskich przestępców, Nikifor Maruszeczka, który w ciągu kilku miesięcy zamordował 4 osoby, w tym policjantów, i terroryzował Śląsk i Warszawę. Urodził się w Korzenicy w 1913 roku, miał trudne dzieciństwo bez ojca, a matka była alkoholiczką, co w młodości pchnęło go ku kradzieżom i pobytom w poprawczaku. Jesienią 1937 roku ukradł pistolet, po czym w parku Kościuszki zastrzelił Jerzego Rotera, a ranił woźnego sądowego, którego wziął omyłkowo za policjanta. Później zabił policjanta Władysława Junka, a podczas napadu na restaurację ranił i zabił cywilów. Maruszeczko był znany z nadużywania alkoholu. Często po pijanemu strzelał bez opamiętania. Rozpoznany podczas awantury w restauracji, został obezwładniony i aresztowany, a następnie skazany na karę śmierci przez powieszenie, którą wykonano w 1938 roku. 1951 rok przyniósł jedną z najbardziej dotkliwych zmian w powojennej ochronie zdrowia, ponieważ wtedy w życie weszły przepisy wprowadzające pełną nacjonalizację aptek na terenie Polska. Państwo przejęło prywatne placówki farmaceutyczne, odbierając je dotychczasowym właścicielom bez realnej możliwości sprzeciwu czy negocjacji. Farmaceuci, często prowadzący rodzinne apteki od pokoleń, z dnia na dzień tracili dorobek życia, a ich rola została sprowadzona do funkcji pracowników państwowych. Decyzja ta była elementem szerszej polityki centralizacji i podporządkowania gospodarki ideologii socjalistycznej. Oficjalnie tłumaczono ją troską o równość dostępu do leków i walką z prywatnym zyskiem, jednak w praktyce doprowadziła do spadku jakości obsługi, braków leków oraz biurokratyzacji systemu. Nacjonalizacja aptek stała się symbolem likwidacji prywatnej inicjatywy i jednym z najbardziej odczuwalnych przykładów ingerencji państwa w codzienne życie obywateli, pozostawiając trwały ślad w historii polskiej farmacji i pamięci społecznej. 1977 rok zapisał się w historii Związku Radzieckiego jako moment jednego z najbardziej wstrząsających aktów terroru, gdy w metrze w Moskwa doszło do serii skoordynowanych zamachów bombowych. Ładunki wybuchowe zostały podłożone w wagonie metra oraz w przestrzeni publicznej w centrum miasta, co doprowadziło do śmierci kilkudziesięciu osób i ranienia wielu kolejnych. Ataki wywołały panikę wśród mieszkańców i ujawniły, że nawet silnie kontrolowane państwo nie było w stanie całkowicie zapobiec aktom przemocy. Władze natychmiast wprowadziły ścisłą cenzurę informacyjną, ograniczając przekaz medialny i skalę ujawnianych danych. Śledztwo prowadzone było w tajemnicy, a sprawców oskarżono o działalność antypaństwową i separatyzm. Zamachy stały się symbolem strachu, niepewności i brutalnego zderzenia propagandowego obrazu bezpieczeństwa z rzeczywistością, pozostawiając trwały ślad w pamięci społecznej i historii radzieckiego systemu bezpieczeństwa. Nauka. 2007 rok przyniósł jedno z najbardziej intrygujących odkryć współczesnej astronomii, gdy naukowcy ogłosili identyfikację potrójnego kwazara, zjawiska niezwykle rzadkiego i trudnego do zaobserwowania. Obiekt ten składał się z 3 aktywnych jąder galaktycznych, znajdujących się bardzo blisko siebie, zasilanych przez supermasywne czarne dziury pochłaniające ogromne ilości materii. Odkrycie to dostarczyło bezpośrednich dowodów na to, że galaktyki mogą łączyć się w złożonych układach,
a ich centra wchodzą w dynamiczne interakcje. Analiza potrójnego kwazara pozwoliła lepiej zrozumieć procesy formowania się struktur we wszechświecie oraz rolę zderzeń galaktyk w jego ewolucji. Zjawisko to potwierdziło również, że wczesny wszechświat był znacznie bardziej chaotyczny niż wcześniej sądzono. Odkrycie stało się punktem odniesienia dla dalszych badań nad czarnymi dziurami, ich wzajemnym oddziaływaniem oraz wpływem na rozwój galaktyk, umacniając pozycję astronomii obserwacyjnej jako jednej z kluczowych dziedzin nauki XXI wieku. Jeśli ten odcinek Was zainteresował, wróćcie do poprzednich, w którym między innymi przyjrzeliśmy się mrocznej historii wampira z Zagłębia czy sprawy Nikoli Tesli i jego akt po śmierci. A już w następnym materiale zajmiemy się kolejną sprawą, w której fakty mieszają się z tajemnicą, a oficjalne wersje wydarzeń nie dają pełnych odpowiedzi. Zostańcie z nami do następnego.